Zabieram Was do drugiego państwa. Znajduję się w państwie Włochy, a zabieram Was do państwa watykańskiego. Ale zanim Was zabiorę do państwa watykańskiego, to pokażę Wam, jak wysiadacie z metra linię A w Rzymie na stację Ottaviano, co możecie zobaczyć. Oto taki obraz. W Rzymie mamy ruch jak w Rzymie, więc jest godzina dokładnie 10 i tak wygląda ruch na głównej ulicy, która się nazywa, zaraz Wam powiem, żeby nie pomylić nazwy, Viale Giulio Cesar. Viale po włosku to znaczy aleja. Tak wygląda, kochani, ta aleja. No i co? Żeby dojść do państwa watykańskiego, to my musimy się udać tutaj, na tą ulicę, która się nazywa Via Ottaviano, tam pisze. No i widzicie, wszyscy idą prosto. Tutaj jest policja, widocznie zrobili drogę dla pieszych, ale powiem Wam, że ja ostatnio tutaj byłam w miesiącu październiku 2024 roku i muszę Wam powiedzieć, że nie było tak, więc że cały czas się wszystko zmienia. O, okulary muszę poprawić, widzicie, mam takie zakładki na moje okulary. Zabieram Was do państwa watykańskiego, zabieram Was na plac Świętego Piotra. Po drodze Wam pokażę, co możecie zobaczyć, ale jeszcze też Wam powiem, że no właśnie, co Wam powiem, że jak przyjedziecie tutaj zwiedzić państwo watykańskie, plac Świętego Piotra, Bazylikę Świętego Piotra, wejdziecie na kopułę, zobaczycie Muzeum Watykańskie, Ogrody Watykańskie, to nie musicie się oddalać stąd, żeby dobrze zjeść. No i fajnie, że zrobili taką drogę dla pieszych. Jest dużo zawsze turystów, tym bardziej, że w tym roku, w roku jubileuszowym, przewidziane jest przez cały rok bardzo dużo turystów w Rzymie, bo każdy chce przejść przez święte drzwi, które są otwierane raz na 25 lat. Ja po prostu przechodzę przez te drzwi. Muszę Wam powiedzieć, że drugi raz, bo w 2000 roku tu byłam, jak był papież Jan Paweł II, no i w 2025 teraz jestem i też idę. Ja mieszkam we Włoszech od 1989 roku. Kto mnie ogląda na kanale Mangiare Łewki, Mangiare po włosku, jak powiedziałam, znaczy jeść, a jak nie powiedziałam, to mówię. Więc tam też zrobiłam Wam takie filmiki, że jak to się stało, że ja jestem we Włoszech. Słuchajcie, tutaj mamy różne restauracje, mamy różne, kochani, pamiątki, mamy sklepy z ciuchami. Czy te ciuchy są dobrej jakości? Każdy musi sprawdzić, zobaczyć na metkę, zobaczyć jakość i się cieszyć. Tutaj mamy taki fajny sklep, który od kiedy ja jestem we Włoszech tutaj jest. Można kupić różne delicje, jak ja to mówię, włoskie. I cały czas, nie wiem od którego roku jest ten sklep, ale tutaj wszystko można kupić. Pamiątki, jakieś likiery, kawę, cukierki i tak dalej. Tutaj mamy też restaurację, bar, można też dobrze zjeść. No i zobaczcie, jak to wygląda, jest bardzo upalnie, dzwony dzwonią. Dobra, widzimy się już na placu. No ale wracając jeszcze do tych pizzerii, no to pizzę możemy sobie kupić taką do ręki, czyli attaglio. Attaglio po włosku znaczy krojona, i pizzę taką okrągłą usiąść i zjeść. Oni tutaj w ciągu dnia robią pizzę taką okrągłą, natomiast normalnie w Rzymie w pizzeriach, takich restauracja pizzeria, to pizzerie otwierają wieczorem i jedzą ludzie pizzę wieczorem. W dzień takich okrągłych pizz ludziom nie robią dla Włochów, a tutaj jest wszystko pod turystę. Turysta wszystko zje.
kochani, założyłam sobie czapkę na głowę, bo jest upał 40 stopni, full ludzi, zaraz wam pokażę, niesamowicie, pewno będę stała 3 godziny. Idę szukać końca kolejki. Stamtąd przyszłam, tutaj są sprawdzania, tu jest pełno ludzi, nie wiem gdzie mam stanąć, ale idę stanąć. Nie wiadomo gdzie tu stanąć, gdzie tu jest kolejka. A tutaj jest kolejka, dobra, to tu stoimy. A dzisiaj widzę, że przy tego są też małżeństwa, młode pary, które przyjechały do papieża. Papież ich pobłogosławi, pewno jakoś wybierają, nie wiem jak to wygląda. O, teraz dobrze odbieram obraz, nie wiem czy widać dobrze na moim ekranie, ale zobaczcie, ludzie przychodzą do papieża i tam witają się, zostawiają jakieś tam prezenty. No bo jutro jest Boże Ciało, no to wiadomo jak to jest. Ja tak od połowy weszłam, tak jak powiedziałam, ale jest full ludzi. Teraz czekamy, bo Pan nas zatrzymał tutaj z porządku, gdyż dużo ludzi wchodzi tam. Część ludzi wejdzie może do bazyliki, a nie wiem, czy się można dostać na kopułę. No i oczywiście tu są toalety, można zostawić swoje duże bagaże, wręcz przeciwnie, trzeba zostawić. Tak na przykład Pan tutaj ma taki wózek, to ten wózek od razu mu powiedział, że musi zostawić. Tam mamy papieża, ale niestety nic nie widać, a tutaj wam pokazuję cały ten plac, zobaczcie, to ja i tak jestem spod szczęśliwej gwiazdy, bo weszłam od połowy i do grupy, a tak to bym musiała nie wiem gdzie iść, ale po prostu udało mi się wejść. No niestety, była luka i miałam to szczęście. Z tego co wynika, to nie wpuszczałam na kopułę, bo jest bardzo dużo ludzi, wchodzimy do bazyliki, zaliczyłam toalety i teraz idę do bazyliki. No oczywiście teraz tutaj będziemy przechodzić przez święte drzwi, które to zobaczymy, bo w końcu nie wiem, które tu są te święte drzwi otwarte na rok jubileuszowy, ale chyba tylko te jedyne, które są otwarte i którymi nas puszczają. Tak, to są te święte drzwi. O, to są święte drzwi, przechodzimy przez święte drzwi. Wszystkie te nasze prośby są wysłuchane. O, teraz się wymówi, atencją, żeby się nie wywrócić. I teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Od ubiegłego roku nie byłam. Nie wiem, w którą stronę. Tutaj jest pieta. O. Przeszłam przez święte drzwi. Za nami tłum, a przed nami też tłum. Tutaj jest pochowany święty Jan Paweł II, a tam dalej też są inni święci. Ja nie będę wam dużo nagrywać w bazylice, bo to jest miejsce takie święte, każdy niech sobie przyjedzie i zobaczy, pomodli się. Ja przyjechałam też się pomodlić, więc żegnam się z wami w tym momencie i widzimy się już na placu Świętego Piotra. Właśnie tam są te drzwi święte, które są otwarte. Ja tamtędy przeszłam, weszłam, a teraz wychodzę. Wychodzę, pełno ludzi, ale wychodzę. Światło dzienne nas porazi, ale to dobrze. Fajnie, nie jest za gorąco, chmurzy się, ma być deszcz o godzinie 15, więc pędzę na metro.
Wyobraźcie sobie, że tutaj postawili pocztę watykańską tego państwa i jednocześnie można powiedzieć miasteczka. Pisze Cittadel Vaticano. No nie wiedziałam. No przedtem kiedyś poczta była w Muzeum Watykańskim. Można było kupić kartki i po prostu wysłać. A teraz tutaj na placu Świętego Piotra mamy pocztę. Dziękuję bardzo, że byliście na tym filmie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. No a kto nie ma subskrypcji, to proszę o subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie, Rzymu. Ciao!